Wyłączymy cały, natomiast tutaj wyłączymy naszą fazę, którą mamy w budynku. To, co jest potrzebne zasilaniu. Widzisz, co się stało? Światło jest. Okej, no to faktycznie. No, to znaczy ja nie zauważyłem. Poza tym, że tutaj zaczęło szumieć coś, tak? Jak gdyby... Tak, zaczął brać prąd. I teraz w zależności od mocy podwójne się palą, czyli użytkownik jest jedno i drugie jest sprawne, czyli mamy sieć wejściową oraz działa urządzenie slave, czyli to, jak nazwijmy to niewolnicze, czyli to podległe, czyli nasz inwerter, oraz mamy coś, co powoduje, że o tym pamiętasz, parafian i gości, tak? A tutaj oczywiście mają miejsce do siedzenia i sobie czekają na swoją kolejkę. Jeśli oczywiście jest ich tam kilka, natomiast nie wiedzą, że pod spodem siedzą sobie i znajdują się akumulatory, które utrzymują. Moment, czyli co, przychodzą i teraz co się okazuje, to oni tutaj... Przed rozepchaniem. Tak, bo to jest ten PET taki. Tak, PET, w środku wrzuciłem zapałki, on jest szczelny, można wrzucić go do wody, nie zaleje się zapałki. Zasada jest prosta, korzystam zawsze od początku, od zapalniczki. Cześć i czołem, słuchajcie, zobaczcie, my tutaj jesteśmy tak, parafia Lędyczek, za chwilę wchodzimy do środka, będziemy pokazywali Wam zaplecze, co jak, to takie wejście przed wejściem, tak, natomiast chciałem specjalnie jeszcze tutaj zrobić takie ujęcie z zewnątrz, żebyście sobie zobaczyli, gdzie jesteśmy. Jesteśmy w domu parafialnym, gdzie dowiemy się coś na temat off-gridu, na temat zabezpieczeń przed blackoutami, także no, to będzie się działo, no naprawdę powiem Wam, bo jeszcze dużo będzie nawet takich sytuacji awaryjnych i troszkę o survivalu, o tym wszystkim, co gdyby coś tam się wydarzyło, co warto by było wiedzieć, skorzystacie z rad kogoś, kto się na tym zna. W kościele ktoś, kto się na tym zna? Ksiądz? Ciekawie się zapowiada. Zaraz się widzimy dalej. Cześć, witam Was gorąco i serdecznie na kanale Dobry Projekt. Na naszym kanale zajmujemy się propagowaniem off-gridu, propagowaniem życia poza siecią i propagowaniem tych wszystkich rozwiązań, które pozwoliłyby Wam żyć bez płacenia rachunków. Czy jest możliwe żyć bez płacenia rachunków? Oczywiście wiadomo, że pewnie jakbyśmy wtedy tylko porozmawiali, to oczywiście to wszystko jest możliwe, później różnie to bywa. Słuchajcie, ja jestem w tej chwili u księdza. No to tak wiecie, jak gdyby tu ksiądz ma chody u góry tam u Boga, ale też się okazuje, że płacić za rachunki musi. Jakby ich nie płacił, to miałby więcej kasy i pewnie wtedy po kolędzie okazałoby się, że mniej można by było tam w tą kopertę wkładać. Słuchajcie, ale ja jestem tutaj z tego względu, że kolęda z udziałem księdza, tak? Witamy. Okazała się być najlepszą, na jakiej byłem do tej pory w moim życiu. Parę lat żyję, na kilku kolędach byłem. Oczywiście nawet zdarzyło mi się być też po drugiej stronie, bo kiedyś byłem z księdzem na kolędzie, bo byłem ministrantem. W związku z tym okazało się, że teraz na kolędzie, na której był ksiądz, tam się poznaliśmy. Była to najlepsza kolęda, w jakiej byłem, brałem udział, z tego względu, że okazało się, że mamy mnóstwo wspólnych tematów i my siedzieliśmy na kolędzie, rozmawialiśmy o prądzie. O prądzie, tak. O off-gridzie. Słuchajcie, i teraz ja tak, witam serdecznie. Pierwszy odcinek mamy dograny, w związku z tym lecimy z kolejnym. Proszę księdza, proszę nam powiedzieć, bo tutaj przychodzą panie, panowie, mamy z dziećmi do chrztu. Dusz wierni, tak? Tak. I co się okazuje? Oni tu siedzą u księdza i oni łączą się z energią, można powiedzieć, bo oni nawet nie wiedzą, Nawet nie wiedzą, tu jest korytarz przed kancelarią, to mamy wejście do kancelarii. Tak? Tu się wchodzi. Okej. Tutaj przyjmujemy naszych czcigodnych parafian i gości. Tak? A tutaj oczywiście mają miejsce do siedzenia i sobie czekają na swoją kolejkę. Jeśli oczywiście jest ich tam kilka, natomiast nie wiedzą, że pod spodem siedzą sobie i znajdują się akumulatory, które utrzymują. Moment, czyli co, przychodzą i teraz co się okazuje, to oni tutaj, no ale autentycznie, no co by tu nie mówić, faktycznie. Są akumulatory. 2 seteczki tutaj. Tak? A tutaj następne 2 seteczki. Proszę księdza, ja powiem tak.
Ja podejrzewam, że to jest chyba jedyna w Polsce parafia, tak, w której można powiedzieć, że na magazynie energii siedzą i czekają wierni pewnie, bo to myślę, że drugiej chyba takiej nie ma w Polsce. Chyba nie ma, nie wiem, nie sprawdzałem, natomiast pomysł jest niezły. Siedzą sobie rzeczywiście na magazynie energii, to jest 4,8 kW, więc wystarczy na to, żeby ten budynek mógł funkcjonować przez prawie 60 godzin. Niezależnie od tego, czy prąd będzie w sieci, czy go nie będzie. Ze wszystkimi urządzeniami, które umożliwiają i podtrzymują w tym budynku życie. A jest to przede wszystkim oczywiście prąd, który potrzebujemy do pieca, o którym mówiliśmy. Oraz mamy to wszystko tutaj ładnie spasowane. I co się dzieje ciekawe, działa to w sposób bezobsługowy. Totalnie automatycznie. Nie wymaga ingerencji żadnego człowieka. Nawet jeśli mnie nie ma, jestem w terenie, w parafii czy w szkole, dostaję tylko SMS-a na komórkę, brak zasilania w budynku i wiem, że wszystkie urządzenia, które wymagają prądu cały czas, jak chociażby piec paletowy, który podajnik wymaga prądu, też jest w stanie się odpalić. Co ciekawe, nawet piec się odpali na tym prądzie, tak zwanym, my to nazywamy z kolegami na sucho, bez prądu z zewnątrz. Nie będzie wiedział, że nie ma prądu w sieci, ale te akumulatory są w stanie wygenerować tyle prądu, że go uruchomią piec i będą sobie z niego chodziły nawet przez 60 godzin. Ciekawe. I czy to wszystko normalnie dzieje się automatycznie? Tak, dzieje się bardzo często nasi widzowie to są, często nasi widzowie to są bardzo kumaci ludzie, bardzo mądrzy, którzy wiedzą już i tam się znają, natomiast przychodzą nowi, którzy chcieliby się czegoś dowiedzieć. No i tak jakby wytłumaczyć to, na czym polega taka instalacja, z jakich elementów się składa i co się dzieje w momencie, kiedy taki prąd się wyłączy. Zaraz nawet zobaczymy, co się dzieje, jak się prąd wyłączy. O właśnie! Włączymy prąd, który będzie tutaj w budynku, włączymy zewnętrzne zasilanie, zobaczymy, jak chodzi. Potrzebny jest na pewno inwerter. Dobrze. To mamy inwerter dosyć spory. Tak. Zobaczcie, mamy 2500 W, to jest w piku, czyli chwilowe działanie, natomiast 1800 W może generować w sposób stały. Ciągły. Oczywiście tak. Im więcej prądu będzie generował, tym te akumulatory nasze pod spodem będą go szybciej się pozbywały. Niemniej piec potrzebuje, dla mnie najistotniejszą rzeczą to jest piec, który chodzi zimą oraz latem, ponieważ mamy instalację solarną, pompka, która cały czas góra-dół tłoczy ciśnienie. W momencie, kiedy ona by się wyłączyła, kiedy jest słońce, u góry glikol zacznie się gotować 130-140 stopni, no i mamy po glikolu, po panelach, po solarach, no i po ciepłej wodzie. Więc to urządzenie jest dosyć sprawne. Ono chodzi oczywiście 24V jest, dlatego że się naczytałem, że jednak lepiej jak mają instalacje 24V niż 12, są sprawniejsze. Nie znam się, nie jestem elektronikiem. Wszystko, co tutaj mamy, co jest do zobaczenia, co działa, jest efektem moich oglądania filmów, kanałów takich jak Marcina, Dobry Projekt, ale również innych i czytania różnych forum w internecie i tam się dowiadywałem. Powiem szczerze, mam taki wielki dystans do prądu osobiście i jak coś ma podłączyć elektrycznego, takiego zmontować coś, to wolę tego sam nie robić. Chociaż ostatnio podłączałem sam sobie te dwa akumulatory pozostałe. One są połączone oczywiście po dwa komplety, więc mamy 200 razem spięte, to mamy 100 Ah oraz 24V. Do tych te dwa spięte razem, podłączone szeregowo razem do tych dwóch równoległych, więc mamy razem 200 Ah na 24V, czyli 4,8 pełni. Oczywiście strat na inwerterze. Działa to kompletnie automatycznie. Oczywiście tu mamy naszą, że tak powiem, tablicę. Zobaczcie, ona nie jest super nowoczesna, właściwie nie jest wcale nowoczesna. No, ja rzekłbym, że jest totalnie nie... Znaczy najbardziej nowoczesne z tego wszystkiego to jest licznik, czyli energetyka. Widzę, że tutaj dba o to, żeby ksiądzu dostarczyć wszystko, co by można było tutaj księdza sprawdzać, kontrolować, ile tam tego schodzi. No i oprócz tego jeszcze z takich kolejnych bardzo, powiedzmy, że świeżych tematów, czyli sprzed 30 lat, zabezpieczenia w automacie. No to one mają pewnie 30 lat pewnie takie. Te zabezpieczenia w automacie mają dokładnie 5 lat. Okej, ale historia ich pewnie jest 30 lat temu mogła się zacząć. Zaczęło się, natomiast były zwyczajne, tutaj jak mamy na zabezpieczeniu głównym wejścia, te trzy, zobacz, tutaj są założone, wszystkie trzy, to są 32 A na 3 fazach, natomiast wszystkie pozostałe po prostu chodzą sobie w sposób taki, bym powiedział, dowolny. Były zwykłe wkładki, ja założyłem automatyczne, nie chciałem zmieniać całej tej tablicy. Przeszła przegląd, oczywiście panowie byli, zobaczyli, nie jest nigdzie nadpalona, wszystko chodzi sprawnie. Nic się nie dzieje, mam to 5 rok. Po co to zmieniać? Po co przepłacać? Zgodnie z zasadą, jeżeli coś można uzyskać niskim kosztem, no to uzyskujmy, wykorzystujmy to, co mamy jak najdalej, jak najmocniej, jak najpełniej. Też to również jest swoistego rodzaju ekologia. Nie kupujemy nowych rzeczy, nie generujemy
niepotrzebnych kosztów. Elektrośmieci później nam Tak, powstają. elektrośmieci. Natomiast chodzi to ładnie, nic się tutaj nie dzieje. Mamy nawet, jak potrzebuję coś szybko sprawdzić, mamy taki miernik, który sprawdza, gdzie są jakieś pobory. Sprawdziłem na przykład każda lampa, którą podłączamy, to jest 1 A prądu więcej, pobierany z zewnątrz, z naszych akumulatorów, więc nie próbujemy generować tego prądu. Co się dzieje w momencie, kiedy w tym budynku zabraknie prądu? Te dwa sterowniki, jeden steruje całym przełączeniem urządzenia, teraz dwie diody się palą, czyli użytkownik jest, jedno i drugie jest sprawne, czyli mamy sieć wejściową oraz działa urządzenie slave, czyli to, jak nazwijmy to niewolnicze, czyli to podległe, czyli nasz inwerter, oraz mamy coś, co powoduje, że musi o tym pamiętać mocno, inwertery, jeśli mają chodzić, nie mogą być podłączone, tego się dowiedziałem, to samo zero, które jest w tablicy. Muszą mieć odseparowane swoje zero. Ale to elektrycy na pewno wiedzą. Jeśli tak nie zrobimy, niestety inwerter będzie cały czas powodował zakłócenie. Musi być to zero odseparowane, czyli totalnie uziemnienie inaczej. No i te dwa sterowniki małe to powodują. Jedno i drugie są podłączone. Mamy tutaj 3 fazy na budynku. Jedna z tych faz jest podłączona oczywiście pod inwerter. Jedna z tych faz obsługuje piec oraz oświetlenie w budynku tutaj na parterze, w suficie oraz w gniazdku. Tym, jeśli potrzebujemy jakiś dodatkowy prąd, naładować sobie szybko telefon, to gniazdko posiada w sobie prąd oraz wszystkie w kuchni, zejścia do piwnicy, w korytarzu oraz w tym korytarzyku, w korytarzu drugim w budynku również mamy. To jest raptem chyba z 6-7 lamp. Oczywiście wszystko są LEDy, które generują jak najmniej energii. No i one się będą świeciły w momencie. Oraz to, co jest dla mnie najważniejsze, chodziło o to, żeby nie przerywać pracy pieca, ponieważ piec, jak zostałby wyłączony w dowolnym momencie, zgodnie z zasadą, którą ma zaprogramowaną w sobie, wraca do ula, czyli rozpoczyna proces od początku. Sprząta piec, rozpoczyna rozpalanie. Jeśli by się okazało, że ten prąd będzie wracał co 5 minut, to ten piec będzie co chwilę tak się włączał i wyłączał. Przy czym trzeba pamiętać, to jest bardzo ważne, o tym na pewno nasi widzowie wiedzą, musi być czysta sinusoida. Czyli ten inwerter musi generować taki prąd, który mamy dokładnie w sieci. Taki sinusoidalny, żeby urządzenia elektroniczne nie potrafiły go odróżnić i żeby przełączenie było takie szybkie, żeby piec się nie zorientował, że jest pobór skądinąd. Spróbujemy zrobić próbę? Symulacja, tak, symulacja. Tak, Włączymy fazę. To czy użyjemy tego hebla takiego leciwego? Możemy wyłączyć hebel wszystko, ale możemy też wyłączyć tylko zasilanie budynku już wewnętrzne, które jest. Aha, bo to jest takie zewnętrzne, gdzie jest tutaj... Wszystko włączymy cały, natomiast tutaj wyłączymy naszą fazę, którą mamy w budynku. To, co jest potrzebne w zasilaniu. Widzisz, co się stało? Światło jest. Okej, no to faktycznie. No, to znaczy ja nie zauważyłem, poza tym, że tutaj zaczęło szumieć coś, tak? Jak gdyby... Zaczął brać prąd i teraz w zależności od mocy poboru te kreseczki zaczną spadać. No tak to ktoś skonstruował. Im mniej tych kreseczek, tym mniej prądu mamy w środku. Zasilanie zewnętrzne, tak, ciągniemy z baterii, zasilanie zewnętrzne jest 0, inwerter uruchomił się na zasilanie. Czy inwerter w trakcie, żeby nasi widzowie też zrozumieli tutaj, żeby wiedzieli jak gdyby z czym to się je, czy ten inwerter, on posiada opcję i funkcję też ładowania akumulatorów, żeby wiedzieli? Tak, w momencie, kiedy przyjdzie prąd z powrotem, ten inwerter, jeśli zobaczy, że akumulatory straciły jakiś prąd, uzupełni ten prąd, ale ma jeszcze bardzo ważną funkcję. Ma funkcję, która utrzymuje żywotność tych akumulatorów, cały czas doładowując je i nie umożliwiając im spadek napięcia poniżej tam określonego w instrukcji tych akumulatorów. Jeśli spadnie poniżej, wiemy, że akumulatory po prostu tracą swoją jakość, swoją sprawność, a może też w ogóle przestaną działać. Więc on cały czas utrzymuje sobie ten prąd. Oczywiście jak on doładowuje jakoś minimalnie, to się w ogóle nie uruchamia. To jest też o tyle dla mnie ważne, ponieważ ten inwerter jest poza miejscem zamieszkania. W sensie, jak ja jestem u góry, mam jedne drzwi, nie słyszę po prostu, jak chodzi na wiatrak. Natomiast dobrze by było, żeby on był jak najbliżej tej stacji, że tak powiem, rozdzielczej prądu. No i tak rzeczywiście jest. On sobie teraz świetnie radzi. W momencie, kiedy prąd przyszedł z powrotem, zobacz tutaj, co się stało, działa tylko slave. Master się wyłączył, nie ma prądu. Okej. Widzisz, dioda się nie pali. Tak. Może tego nie widać, natomiast czerwona dioda się pali, natomiast świeci się, nie pali. Tak? Natomiast zielona się wyłączyła, czyli zasilanie zewnętrzne zostało wyłączone. Tak działa to w momencie, kiedy stracimy prąd. Zróbmy, co się stanie, kiedy prąd wróci. Patrz. Wrócił prąd. Cały czas puszczamy jeszcze baterię
żeby on nie zdążył, proszę bardzo, przełączył się. Po chwili dopiero. Tak, dlatego, żeby cały czas utrzymać prąd w środku. I proszę bardzo, zobacz, spadło napięcie minimalnie. Co robi inwerter? Doładowuje akumulatory. Czyli on przez tą chwilę, dosłownie on przez tą chwilę pobrał trochę z tych akumulatorów, umówmy się, taką jedną, jakby tak ktoś tak nie do końca tam wiedział, co jakby upić trochę ze szklanki wody, to teraz w tej chwili on musi tam... Dopełni to, nie pozwala, żeby akumulatory były niepełne. Po prostu cały czas utrzymuje w takiej najlepszej kondycji, jakiej oczywiście ma. No jak się skończą doładowywać, oczywiście wyłączy to i w ogóle diody wszystkie staną. Prąd wrócił z powrotem, po czym wiemy, że go nie było? No po tym, że mamy inną fazę przy piekarniku i tam po prostu zacznie pikać światełko, jak to w domu, jak widzicie, jak nie ma oczywiście prądu. Okej, pytanie jest takie, na jakim magazynie ksiądz pracuje? No bo to jest tak, że nasi widzowie to już są takie, to naprawdę to takie wytrawne lisy, cwaniaki i oni już tam wiedzą, tam ja zerknąłem, no ale to teraz ksiądz niech opisze, co to są. No bo mamy różne akumulatory, na jakim banku ksiądz pracuje? Mamy 4 akumulatory 100 Ah po 12 V. Tak. Mamy inwerter, jak widzieliście, 2500 W, który chodzi na 24 V, więc są one połączone w 2 komplety. Mamy więc 200 Ah i 24 V na tym. Podłączone są do tego inwertera i on z tego generuje prąd 230 V. Proszę bardzo, wyłączyło się, skończyło się. Szybko, prawda? Ile trwało? Minutę, 2? No, to takie wyrównanie było, takie dopompowanie. W jakiej technologii są akumulatory? To są oczywiście te akumulatory żelowe z tymi układzinami żelowymi, to się nazywa ładnie AGM chyba bodajże. A zerkniemy, jeszcze raz zerkniemy, dobrze? Bo w przypadku akumulatorów to jest to technologia kwasowa. Nie, to nie są kwasowe, to są... W przypadku, moment. To są takie akumulatory, tak, dokładnie, to nie są kwasowe, to są te takie żelowe. Tak, to znaczy, jeśli chodzi o kwestie... Okładzinowe, to nie są te klasyczne żelowe. Tak, ja rozumiem. Natomiast chodzi o to, że w przypadku żeli AGM czy kwasowych w płynnym elektrolicie, to te wszystkie technologie, one są oparte na kwasie. Dlatego potocznie mówi się, że to są akumulatory kwasowe, jedynie to jak gdyby one się różnią tym, że jedne są w płynnym elektrolicie, drugie są w matach szklanych, czyli AGM, maty szklane. I tu są maty szklane, tak? A trzecia opcja to jest w żelu. Tak, to są maty szklane, to są te takie pośrodku, powiedzmy szczerze, one są dostępne, jeśli cenowo nie są takie najdroższe. Natomiast może się kogoś dziwi, że połączyłem 2, już chodzą od 19 roku, czyli mają teraz 4 lata, a jesienią, w listopadzie bodajże, podłączyłem następne 2 i to są jakieś akumulatory SSB w takiej technologii, która również tak samo działa. Niemniej one są, przynajmniej według deklaracji producenta, mają wytrzymywać na 10 do 12 lat, chociaż widziałem sobie już do 15 lat akumulatory mogą chodzić. Nie wiem, czy chodzą, bo to jest dużo czasu. Natomiast nie inwestowałem w takie, było troszkę trochę droższe. Tak? Kilkaset złotych. Dużo, ale tam chyba 1/4 ceny droższe. Z jednego powodu. Dlatego, że zdaję sobie sprawę, że przez 15 lat, czy przez 10 lat technologia magazynowania energii może być zdecydowanie nowocześniejsza. No i po prostu okaże się, że te akumulatory po prostu technologicznie dojdą do kresu i pojawią się jakbyś nowe banki energii, które będzie można wykorzystywać za tyle lat. Tak sobie gdzieś to w głowie ułożyłem i dlatego zainwestowałem w dodatkowe 2 sztuki jeszcze. Chciałem, żeby po ostatnich w zeszłym roku burzach i zerwaniu tutaj w Żydachu na jednym z kościółków, żeby tego prądu trochę starczyło na chlebanie trochę więcej. I to mnie jakby naskłoniło do tego, żeby ten bank troszeczkę powiększyć. Nie jest to dużo, natomiast dla moich możliwości w zupełności wystarczy. Jeśli by nie było prądu powyżej 3 dni, no to już by był kłopot, że tak powiem, z ogrzewaniem tego budynku. Natomiast do 3 dni sobie spokojnie możemy w tym budynku poradzić. Czyli można powiedzieć, że ksiądz jest przygotowany na blackouty w skali takiej, powiedzmy, że... Chwilowej, tak. Tak, takiej chwilowej. Jeżeli mówimy o 48 godzinach, tak, no to spokojnie, to nawet to nie jest wcale aż tak mało, tak? Faktycznie, my jesteśmy na wsi, która nie ma żadnych rolników. To jest wieś, w której nie ma nikt pola, nie ma gospodarzy i lędek z niemieckiego to jest dziura pośrodku lasu. Taka przestrzeń pośrodku lasu. I mamy rzeczywiście lasy wokoło.
i nie mamy gospodarzy, którzy by uprawiali tutaj pola na miejscu. Po prostu nie ma. Taka przedziwna wieś, ale Okej, czyli jeśli jesteśmy w lesie, to co się za tym kryje, czyli las, no to w tym momencie, jeżeli tam spadnie drzewo na te linie przesyłowe... Widziałem tak, ostatnio w zeszłym roku, jak pojechałem do kościoła rano, nie było już prądu nigdzie. Pojechałem rano do kościoła, otworzyłem sobie bramę oczywiście, bo mam prąd. Wyjechałem samochodem. Pojechałem, wracałem z powrotem, drzewo leżało na środku drogi. I tak się naprawdę dziękowałem niebiosom, że akurat nie jechałem w tym momencie, kiedy ono spadło, bo nie mogłem wyjechać po prostu ze wsi. Była to jedyna droga wyjazdowa. Jechałem wtedy trochę przez taką drogę bardzo, bardzo, bym powiedział, polną. Jeszcze tak trochę siąpiło, wiatr dosyć mocny wiał, ale udało się wyjechać. To generuje u nas kłopot, dlatego że wiemy, że jeśli nie ma w dużych miastach prądu, to tam te osoby są pierwsze w kolejce, jest to duża aglomeracja, natomiast mniejsze miejscowości w kolejnych rzutach są gdzieś tam ten prąd dostarczany, naprawiany, te sieci trakcyjne. No i czasami tak się zdarza, że tak jest. No i tak było rzeczywiście i to mnie trochę nauczyło, chociaż miałem tu założone wcześniej, bo cały czas się martwiłem, żeby ten piec nie został uszkodzony, bo nie tylko brak prądu powoduje, że jest zimno, ale również powrót prądu, czy też możliwość przyłączenia z powrotem do sieci powoduje, jak wiecie na pewno, tak zwane uderzenie, prąd, tak zwany pik, który może spowodować uszkodzenie. Tak gdzieś czytałem. Nie znam się na tym, ale gdzieś tak czytałem, że takie chwilowe braki takie prądu, udary, coś w rodzaju udary, takie uderzenia mogą uszkadzać te sterowniki. Ja chciałem tego po prostu uniknąć i chciałem, żeby ten piec i tutaj to, co się dzieje na zewnątrz w budynku, działało, funkcjonowało w miarę normalnie, żeby nie dochodziło do żadnych dziwnych uszkodzeń. I ten inwerter po prostu tego pilnuje. I tyle. Okej. Koszty. Proszę księdza, proszę, ja wiem, ksiądz ma dużo kasy i tak dalej, tam wszyscy, którzy nas oglądają, to mówią, ksiądz sobie może pozwolić tam pierwszoligowe sprzęty kupować. Cokolwiek nie powiedział, to i tak nikt w to nie uwierzy, więc nie będziemy się tym zajmować w ogóle. Okay. Absolutnie, bo to jest nieprawdziwe, ale to tłumaczenie, trochę jak ktoś mówi, że prostowanie ogonów jakimś zwierzęciom. Ten inwerter kupiłem w 2019 roku i oraz 2 akumulatory. No wtedy był to koszt bodajże chyba 1600 zł, 700 to cały komplet kosztował. Okay. Dzisiaj wiem, że ten inwerter kosztuje, nie wiem, chyba bodajże ponad 1000 zł, akumulatory teraz żelowe też podrożały. Natomiast te 2 kupiłem sobie w listopadzie i one kosztowały tam bodajże 900 zł chyba za sztukę, czy 890 jakoś tak. Też mi się to udało gdzieś je zakupić. 890 zł sztuka, czyli 2 akumulatory to by było 1600. 1700, 1900, no to mamy raptem, cała ta instalacja kosztowałaby koło mniej więcej 3500 zł. Dzisiaj jakbyśmy mieli to kupować od początku, to myślę, że powyżej 4000 gdzieś by to było kosztowało wszystko. Około ponad 4000. Sam inwerter kosztuje chyba teraz około 1000 zł, także akumulatory liczmy średnio po 1000 zł, mniej więcej, plus inwerter to mają prawie 5. No to powiedzmy jakieś tam rabaty, kilka sztuk, 800 zł, niecałe 5000, 4500 może by się zamknęło. No i to jest zabezpieczenie, które umożliwia utrzymanie prądu przez taki okres czasu. Co ciekawe, dla mnie jeszcze tutaj mam założoną taryfę nocną i taryfę dzienną, więc też sobie tak ostatnio myślałem, chociaż jakoś nie mam ku temu chęć, żeby to zrealizować, ale pomyślałem sobie, że akumulatory mogłyby się ładować z tej nocnej taryfy, czyli w tym tańszym prądzie. Natomiast dlaczego tego po przemyśleniu nie chcę zamontować? Bo było to oczywiście przecież możliwe. Dlatego, że wiadomo, nie ma prądu, nie mamy prądu, przychodzi prąd, chcemy go mieć i chcemy go mieć jeszcze w akumulatorach, żeby w razie jakby w ciągu kilku minut albo godzin, bo czasami jest tak, że wraca na chwilę prąd, potem jedna faza, potem druga, potem coś innego, to chcemy go mieć jak najwięcej, żeby w razie kolejnej awarii go nie mieć, więc czy ładuje się prądem dziennym, czy nocnym, byleby się ładowało i też to się ładuje oczywiście automatycznie. I dzięki temu próbujemy przeżyć kolejny dzień, już nie patrząc na to, czy jest to taka taryfa, czy inna, bo te koszty są różne. A właśnie, bo proszę księdza, bo tu jest ciekawe, ksiądz poruszył taki wątek, nad którym nie jedna osoba w off-gridzie, znaczy w off-gridzie to wiadomo, to na akumulatorach już jak gdyby wszyscy myślą, działają, tak? Tak, dokładnie, natomiast w przypadku awaryjnych rozwiązań, o których mówimy tutaj, bo my jesteśmy u księdza off-grid w momencie, kiedy nam się drzewo przewróci po prostu i tyle, no bo po to ksiądz zrobił sobie tą instalację, nie po to, żeby być off-grid na 100% off-grid, tylko żeby mieć awaryjne zasilanie na typowe blackouty. I niektórzy zastanawiają się właśnie, co zrobić, żeby przykładowo jak jest tania taryfa, to ładować akumulatory, a jak jest droga, to z nich wyciągać i tak dalej, i tak dalej. Tylko w tym momencie, kiedy coś strzeli,
to już przestaje być awaryjne zasilanie, no bo się okazuje, że mamy wykorzystany magazyn energii, a właśnie wtedy, kiedy mieliśmy tanio je naładować, okazuje się, że jest blackout i stoimy w tym momencie. Znaczy zasada jest, jeśli coś możemy mieć w danej chwili w świecie, w którym wszystko jest niepewne, no to musimy jeść to zawsze sprawne w danej chwili. Nawet jeśli by okazało, że koszt tego będzie tam trochę wyższy. Najważniejsza rzecz dla mnie to jest sprawność tego wszystkiego. Ja nie mierzę, ile on pobiera prądu, żeby ładować akumulator, ile jej oddaje. Natomiast wydaje mi się, że nie są jakieś duże, kolosalne różnice nawet w kwestii finansowej, dlatego że ja nie korzystam z tego cały czas, tylko w sytuacji właśnie awaryjnej, takiej, kiedy tego prądu nie ma. Więc te różnice są tam pewnie dosyć niewielkie. Dla mnie chodzi o to, żeby chodziło to wszystko, ja mógł to najnormalniej funkcjonować. Także te koszty w ogóle nie biorę ich pod uwagę. Jak po prostu chcę mieć prąd w danej chwili, w danym momencie, jeśli jest ten prąd w sieci, to niech załaduje wszystko, bo nie wiem, czy na przykład włączą fazę, albo będą coś naprawiali panowie i wyłączą znowu na jakieś kilka godzin. A tak to przynajmniej mam. Jeśli by się okazało, że to urządzenie jest w stanie doładować te akumulatory w komplecie, wszystkie około kilku godzin, jeśli na te kilka godzin będzie prąd, pozyskam ten prąd i wtedy będę mógł z powrotem z niego korzystać. Jakby się okazało, że za chwilę znowu będzie jakaś sytuacja tego typu, kiedy energii w sieci po prostu zwyczajnie nie będzie. A pytanie mam jeszcze związane z tym, czy ksiądz kiedyś próbował i sprawdzał sobie, ile tam jest tak naprawdę tego prądu w tych akumulatorach, ile jest tego zmagazynowane. Czy ksiądz kiedyś sobie robił taki test, powiedzmy, że obciążenia tych akumulatorów, załóżmy, że tam... Tak, ja tylko mogę powiedzieć, nie sprawdzałem tego przy czujników, jakichś różnych tam mierników. Tak. Natomiast te 4 akumulatory, ten inwerter umożliwiają odpalenie pieca na dzień dzisiejszy 4-5-krotnie. Czyli od stanu 0 piec potrzebuje na starcie 360 około W przez grzałkę, która tam rozpala pelet. I 4 razy włączy się, będzie uruchomi, będą pompki chodziły, wyłączy się. Przez jakiś okres czasu? Ja potrzebuję, że ten piec się uruchomi 2 razy dziennie, czyli stąd mówię, że około 48 do 60 godzin jest w stanie zachować prąd tutaj dla nas. Czyli dla mnie jest to dosyć, bym powiedział, bardzo dużo. Bo jednak piec, żeby wygenerować tyle ciepła, potrzebuje działać około 4 godzin. To jest 2 razy odpały dziennie, to jest około 8 godzin chodzenia tego pieca, plus potem chodzące sobie jeszcze pompki przez 1,5 godziny 2 razy, to jest około 11 godzin. No i tak zrobi przez 2 dni kompletne, bez najmniejszego zająknięcia. Także tyle prądu jest w stanie wygenerować. Mamy tutaj 4,8 kilowata prądu, także sobie... Kilowatogodziny. Tak, tak. Czyli on sobie... Oczywiście są jakieś straty na inwerterze, prac tego wszystkiego, to powiedzmy te 4 z kawałeczkiem sobie gdzieś tam jest w stanie wygenerować. Mam nadzieję i myślę. Tyle w zupełności mi wystarczy. Przy czym nie jest to magazyn jakiś taki specjalnie. Wiadomo, że te akumulatory sobie nie wymagają jakiejś obsługi, tak jak powiedziałeś na początku, ktoś przychodzi, siada na banku energii, nawet o tym właściwie nie wie, one sobie spokojnie chodzą, chyba jakby prądu nie było w momencie, gdyby siedział, zauważyłby, że chodzą sobie wentylatory i wyłączają, jakby prąd leci sobie z akumulatorów i tylko po szumie tego wiatraka można to rozpoznać. Warto tutaj wspomnieć i powiedzieć, że w momencie, kiedy mamy akumulatory typu AGM, tak, czy tam mogą to być też również żelowe, to możemy je zastosować wewnątrz pomieszczeń, czego nie możemy zrobić w przypadku akumulatorów kwasowych z płynnym elektrolitem. Trzeba zrobić 2 rzeczy. Wiemy, jak mamy płynny elektrolit, po pierwsze trzeba go dolewać, a po drugie one wymagają cały czas świeżego powietrza i nie mogą być zamknięte, musi być wentylacja cały czas. Musiałoby nie być w tym pomieszczeniu w ogóle. Są oczywiście sprawne, wiemy, że są, dzisiaj już jest taka moda, też czytałem sobie na te akumulatory z wózków różnych, które są rozładowywane do zera praktycznie w drugą stronę. Kiedyś były nawet takie specjalne akumulatorownie na stacjach PKP i dzisiaj się też takie poleca, takie trakcyjne tak zwane akumulatory. Natomiast dla mnie już to jest jakaś wyższa szkoła jazdy, chciałem, żeby to było jak najprostsze, jak to takie zwyczajne, takiego zwykłego, naprawdę nie znającego się na prądzie użytkownika, jak ja, i bardzo takiego podchodzącego z wielkim dystansem do urządzeń elektrycznych, bo się na nich nie znam, natomiast to jest coś, co może stać w domu. Strzał w dziesiątkę, bo stoi w dobrej temperaturze, w dobrej kulturze. Tak? Jeżeli mamy akumulatory w temperaturze między tam a 15 a 25 stopni, to są świetne warunki do tego, żeby ten akumulator naprawdę wiele lat służył. Tak, on się tutaj nie przegrzewa, nawet latem tu jest chłodno,
No wiadomo, że jest te 20 kilka stopni, 1, 2, 3, 4, natomiast nie przegrzewa się, nie są w jakiejś temperatury 30 stopni i też nie ma tutaj ubytków temperatury na minus w ogóle jakikolwiek. Najniższa temperatura jest 12-13 stopni, więc dla niego komfort pracy tego akumulatora jest dosyć duży. Stąd te chodzą już 4. rok, a to są takie widać raczej klasyczne, jak to się mówi, Chińczyki. Nie są takie akumulatory super, jak to mówi się dzisiaj, wagowo, bo podobno ilość prądu w akumulatorze nie zależy od tego, co na niej pisze, tylko od tego, ile on waży. Im cięższy, tym podobno ma być sprawniejszy. Też tak słyszałem taką opinię pana, który się zajmuje sprzedażą akumulatorów. Te niemieckie ważą około 29 kg ponad, także ważyłem je, nie ma tragedii z tym. Te drugie, pierwsze nie wiem, po prostu nie znałem się aż na tyle, więc kupiłem, jakie po prostu były dostępne, ale sprawdzały się przez te kilka lat. Sprawdzał ksiądz, jak wygląda w tej chwili, jak gdyby ich kwestia napięcia i tak dalej? Nie sprawdzałem nic, nie znam się kompletnie na tym. Nie, po prostu są podłączone, działają, koniec, działają, tak. Mówię, ja jestem takim użytkownikiem tego urządzenia, natomiast nie siedzę, nie badam, nie ilustruję. Lecą już 4. rok, więc myślę, że nie ma z nimi tragedii. Wytrzymują 4. rok i naprawdę świetnie sobie do czasu listopada świetnie dawały sobie radę, nie było żadnych problemów, czy one się tam szybko rozładowywały, czy brakowało prądu, czy one się tam potem nagle przestało to urządzenie działać, albo nie podawało, nie było takiej akcji w ogóle, wszystko chodziło kompletnie automatycznie. Ksiądz raz na jakiś czas może robi jakieś takie symulacje, co by było, gdyby się ten prąd wyłączył, czy coś, czy... Nie robię czegoś takiego, dlatego, że ilość prądu, którą utrzymują te akumulatory, jest pilnowana przez to urządzenie. Okej. No, więc ono sobie pilnuje tam, ile potrzebuje, ile ma. Ja nie sprawdzałem tego w żaden sposób, ja czasami tylko sprawdzam sobie, jakie napięcie puszczane jest w sieci i czasami jest to 29, 20, 230, 239. Aha, chodzi o to, że tak, ile po prostu jest tutaj... Proszę księdza, no właśnie, no bo budynek jest bardzo duży, tak, no tu ktoś zaraz będzie mówił, no przerost formy nad treścią, natomiast tu się okazuje, że ksiądz jeszcze tu akcje prospołeczne urządza. Tak, no prospołeczne. Akcje takie, które umożliwiają przyjęcie też nam gości. Mamy obok rzekę Gvdę, spływną rzekę. Rzeka Gvda, tak? Tak. Zapraszamy na spływy na rzekę Gvdę. Można tutaj spływać i serdecznie zapraszamy. Zatoka u plebana. Przyjmujemy gości. Proszę. Przyjmujemy gości. Potem mieliśmy tą bańkę 500 litrową na dole wody, żeby korzystać. Zrobiliśmy w zeszłym roku próbę. Zgadnij, ile osób musi się wykąpać w pół tony ciepłej wody, która ma temperaturę 76 stopni. Jedna po drugiej wchodziła pod prysznic. 25 osób się wykąpało. Jeszcze była ciepła woda. Ponieważ latem, jeśli oni przyjadą o 15 do 17, 17:30 jeszcze solar będzie grzał wodę. Około 15 przypłynęli, solar grzał wodę, wiadomo, że jeden się kąpie, woda jest dolewana, solar cały czas, jak widzisz, jest duża różnica temperatur, więc ta wymiana następuje szybciej. Tak, dokładnie. 25 osób się w zeszłym roku wykąpało jedna po drugiej. W takim tempie wiedzieli, że mamy pół tony wody, ja ich ostrzegłem, że chcą się kąpać, wykąpali się wszyscy, byli zadowoleni. Rano solar sobie ruszył i oczywiście znowu w południe mieliśmy około 50 prawie już stopni wody, więc nie było żadnego... A może pokażmy naszym widzom, jak już jesteśmy tutaj na parterze, to pokażmy przez okno chociaż, jak wygląda miejsce, gdzie ci spływowicze, tak? Bo tak można ich nazwać. Kajakarze, gdzie kajakarze tutaj... Tutaj mogą sobie być. Tutaj mogą sobie być. Tu mamy swoje pole namiotowe, można się rozbić. Na dole można wejść tam, gdzie byliśmy w sali. Ale jest jest tutaj... Aha. Przepraszam, dokładnie tutaj za tymi drzewami, które mamy przed nami, jest rzeka? Dalej, gdzieś jakieś 40 metrów dalej jest rzeka. O, to kawał drogi, 40 metrów to daleko. Jest daleko, natomiast jest miejsce, gdzie możemy zostawić kajaki sobie, tam przygotowaliśmy. Różnie to bywa, natomiast generalnie jest tak, że albo zostawiają kajaki na samym końcu wioski, albo, że tak powiem, wychodzą z kajaków tutaj koło mostu. I tam Ja się śmieję tak oczywiście żartobliwie, bo ja myślę, że nie jedna osoba tutaj z naszych widzów to marzyłaby o tym, żeby mieć rzekę na zasadzie na wyciągnięcie ręki. Nie bo to jest rzeki, bo mamy świerki rosną, natomiast jest to na pewno. Można spłynąć aż do samej Piły. Aż nawet ujść, aż dopłynąć. Oczywiście są przenioski przy elektrowniach, natomiast można dopłynąć aż do samej Noteci. Te lasy, które są tutaj w okolicy dookoła nas, bo my to tutaj jesteśmy, można powiedzieć, że z Puszczy Bydgoskiej, tak? A też jeszcze dodatkowo okazuje się, że stacjonujemy również też na Brdzie. Pozdrawiamy tutaj.
Proszę? Też macie spływy. No też mamy, dokładnie. I to wszyscy nawet mogą prawie, że tam do samej Bydgoszczy sobie spływać, przecież nawet jakby ktoś chciał, to i dalej. Natomiast pozdrawiamy wszystkich użytkowników dróg wodnych. Tak, pozdrawiamy. Mamy tutaj Puszczę nad Gdą, to się nazywa. Puszcza nad Gdą i tutaj... To jest Puszcza nad Gdą. Gda. Takie określenie to jest. Co ciekawe, w czasach historycznych w Lędeczku znajdował się zamek krzyżacki. Tutaj była granica, gdzie rozpoczynało się państwo krzyżackie. A to już jest całkiem inna historia, na którą możemy się kiedyś umówić, kiedykolwiek bądź indziej. Natomiast tutaj odbyła się również wielka bitwa nad Gdą. Historycznie wydaje się bardzo bogaty, chociaż zabytków nie zostało tutaj zbyt wiele, ale te, które są, trzeba sobie naprawdę gdzieś tam odszukać. Jeśli będziecie u nas, zapraszam Was serdecznie i będziecie chcieli coś dowiedzieć się na temat najstarszych kurhanów na Pomorzu, które tutaj się znajdują, serdecznie zapraszam, na pewno wszystko opowiem, pokażę, gdzie pojechać, przedstawię, opowiem tą całą historię, kto tutaj był, skąd się wziął i dlaczego. Jakie mamy tutaj bardzo miejsca charakterystyczne, które są dopiero, bym powiedział, lekko odkryte i też spróbujemy je przedstawić my jako, mój kolega jako amatorzy, poszukiwacze, że tak powiem, prasłowiańskich miejsc kultycznych z panią kustosz ze Złotowa i jest to miejsce naprawdę historycznie bardzo ciekawe. Mamy swoją energię, mamy swoje pola namiotowe, swoją rzekę i mamy historię, którą chcielibyśmy się też podzielić. Jeśli będziecie kiedyś tutajkolwiek, dzwońcie, strona parafialna parafialnicze.pl jest, można się skontaktować, można przypłynąć, zobaczyć, na pewno nie stracicie czasu. Pytanie takie, bo ksiądz jest pasjonatem również survivalu. Też. Tak. I bardzo fajnie tutaj tak ksiądz w kilku słowach, w kilku zdaniach powiedział, że ten uzysk, efekt przy stosunkowo niewielkim nakładzie energii, pracy, czasu, środków i tak dalej jest bardzo istotny, tak? Bardzo istotny. Czyli to jest celowanie też, jeśli mówimy w ogóle o kwestii energii, tak? Czy tam energii odnawialnej, czy magazynowaniu energii, czy cokolwiek, żeby zwrócić uwagę na to, ile to nas kosztowało, koszt, tak? Realny, rzeczywisty koszt, bo czasami koszt jest bardzo duży, my myślimy, że mamy coś za darmo, a tak naprawdę wydaliśmy za to już wcześniej pieniądze i koszt jest dosyć duży. Potem wydaje nam się, że jest znikomy mały. Natomiast wydaje mi się, że powinniśmy to bilansować. Naprawdę usiąść z kartką i zbilansować. Czy jest to dla nas korzystne, bo być może mamy coś fajnego, jest, natomiast koszt pozyskiwania tego jest dosyć duży, bo jest to po prostu nieekonomiczne. Nam się wydaje, że mamy coś takiego super, co nas odcina, czy też umożliwia funkcjonowanie poza systemem. Warto to przeliczyć. Mi się wydaje, że to jest bardzo, bardzo istotna rzecz. Tak samo w survivalu. Korzystać z tego, co jest mi potrzebne, mieć tyle, ile mogę wziąć na plecach, nie przegrzać swojego systemu barkowego, bo nam się wydaje, że tak zwane przyda się. Czasami to przyda się, po prostu się nie przydaje. Lepiej mieć coś jednego, konkretnego, niż 4 rzeczy, które mają to zastąpić. Wydaje mi się, że to jest o wiele korzystniejsze. Wszystkim próbuję tak celować, żeby koszt uzysku był adekwatny do włożonych się do tego. W energii, w survivalu, właściwie w życiu też. Aha, okej. Czyli można powiedzieć, że tak trochę reasumując, to też w przypadku tego banku, który oglądaliśmy przed chwilą, kwestii inwertera, tak, no to też było również takie wybranie pomiędzy super jakimiś nowoczesnymi rozwiązaniami, chociażby zmiany tej tablicy w ogóle, założenia ES-ów w ogóle, a próba wykorzystania tego, co już mamy. Generujemy to, co już na podstawie tego, co już mamy i to wykorzystujemy. To było dla mnie takie fundamentalne, żeby nie generować sobie niepotrzebnych kosztów, które są duże, a jak wspomniałeś, Marcinie, ja nie śpię i nie dostaję pieniędzy z nieba, więc też muszę gospodarzyć tym, co posiadam. No i chcę robić to jak najbardziej efektywnie. I myślę, wydaje, że to jakoś tam się udaje. Ale świetnie, bo to jest akurat fajny przykład na to, że można po prostu. Bo to nieważne, ile nam wpłynie jak gdyby do tej kasy, czy to jest kasa tutaj parafialnia, czy nasza prywatna kasa, to nie ma znaczenia często ile wpłynie, tylko pytanie jest ile zostanie z tego, ile będziemy mogli z tego uzyskać jak najwięcej. Musi być efektywność. Może być efektownie, ale nie efektywnie. Chodzi o to, żeby było i efektownie, i efektywnie, żeby to się do siebie nałożyło i tyle. Okej, czyli wniosek, może taki puenta na koniec. Okazuje się, że przy założeniu takim, że ktoś może przeznaczyć na to kwotę, załóżmy do 10 000 złotych, to jest w stanie sobie takie awaryjne
to już za 10 000 naprawdę można sobie zrobić fajny bank energii. Fajny bank, naprawdę super. Około 400, nawet prawie 6, myślę, że około 600 prawie amperagodzin na 24 to ma. Policzyć sam, zobacz, to jest 14. Ponad 14, więc naprawdę na sporo to... To już już mogłaby się zacząć zabawa w off-grid. Off-grid mogłaby zacząć zabawa się robić powoli, tak. Myślę, że byłoby to możliwe. Tym bardziej, że jeśli by doszło do tego nawet, powiedzmy, ładowanie nocne, te wszystkie sterowniki by to robiły w godzinach, kiedy ten prąd jest tańszy, no to i kiedy korzystamy z niego, kiedy jest droższy, no to rzeczywiście tak jest, to już staje się opłacalne. To tak trochę jak takie elektrownie szczytowo-pompowe, nie? Ciągną tą wodę do góry, kiedy jest taniej, a puszczają, kiedy jest drożej. To tak samo z tym prądem. Jeśli by ktoś oczywiście... Trzeba policzyć też efektywność tych urządzeń, na ile one starczą, czy rzeczywiście to jest opłacalne w skali powiedzmy 10 czy 15 lat, czy wejdziemy na swoje. Żeby policzyć to wszystko, co się będzie. Oczywiście nie znamy tych stawek cenowych, które będą w przyszłości, natomiast coś już dla siebie możemy robić. Szczególnie, kiedy jesteśmy w miejscach, gdzie nie zamieszkujemy na sposób stały, albo kiedy rzeczywiście jesteśmy, jak ja żyję tu na plebanii sam, te koszty energetyczne mam zdecydowanie mniejsze i mogę próbować troszeczkę na tym sterować potrzebę. Zużycie energii w skali roku? W skali roku ja się zmieszczę w 2000. Czyli ten rząd pod księży układał te 2000? Nie wiem, czy pod księży, natomiast ja naprawdę jestem mało energetycznie wykorzystujący, powiem tak. No wszędzie mamy LEDy założone. Czymś, co pobiera prąd w zimę, to jest piec, jak najwięcej. Oczywiście chińskie lampeczki wszędzie. Natomiast no, ja nie korzystam z telewizora, pranie raz na tydzień. Jestem sam, więc te koszty są zdecydowanie mniejsze, ale też muszę tego pilnować. Też czasami włączam sobie zmywarkę, kiedy są te godziny tańsze. Prąd pobiorę. To jest też mnie bardzo ciekawi, że pobór policzono nie wydatki na prąd, tylko policzono, ile tych kilowatów się pociągnie, a przecież te w godzinach nocnych są tańsze niż te w godzinach dziennych. Są droższe, ale czasami po prostu robię sobie tak, że włączę, wiem, gdzieś tam między około 15 godziny 14 jest ten tańszy prąd codziennie, więc tam zmywarka na przykład sobie chodzi, że kilowatów pobiorę tyle samo, natomiast koszt uzysku prądu jest zdecydowanie mniejszy, więc staram się, skoro mam, to już było tutaj, jak przedtem były te dwie taryfy założone, więc staram się z nich oczywiście korzystać. Też piec się uruchamiał o 4 rano, wiemy, że do godziny 6 jest czas tańszy, więc schodzi do 8, 2 godziny chodzi na tym tańszym prądzie, 2 godziny na tym droższym prądzie. Ja przed 8 wyjeżdżam do szkoły, więc akurat jest ciepło i staram się z tego korzystać. Ważne jest chyba być, żeby w tym wszystkim takim świadomym użytkownikiem być, żeby się nie załapać na hura, tylko żeby racjonalnie gdzieś próbować to wszystko wyważyć. Ta równowaga, gra musi być warta świeczki. Chcemy, żeby świeczka była w całości zachowana. No tak, czyli, a właśnie, a jak nie będzie tego prądu i by się okazało, że tutaj wszystko ponawala, to ksiądz jest przygotowany ze świecami? Mamy świece olejowe w kościołach założone, mamy kupione kilka baniek 5-litrowych tej parafiny, więc ona wystarcza. Widziałem takie urządzenia, gdzie można sobie te małe świeczuszki podpalić pod takie gliniane naczynie, tam ma generować prąd. Tak. Nie próbowałem tego oczywiście. Natomiast no myślę, że nie będzie potrzebne. Myślę, że sobie poradził, myślę, że nie będzie to potrzebne. Mam ognisko, mogę je rozpalić na zewnątrz, mam drewna dosyć sporo, także mogę palić przez kilka dni nawet. Myślę, że przeżyłbym, a z tych serialowych urządzeń mam jakieś butle gazowe, palniki, więc sobie... A właśnie, a czy moglibyśmy chociaż rzucić, bo ja gdzieś tak sobie pomyślałem i myślę, że pewnie tutaj moi widzowie też wyczują to i zrozumieją, że czy ksiądz się ze mną zgodzi, że fajnie by było, gdybyście kupili sobie dosłownie 1, 2, 3 naboje, takie gazowe, jakąś małą kuchenkę gazową i wierzcie mi, że w momencie, kiedy jest taki blackout, czy cokolwiek, to tak, ani herbaty sobie nie zrobicie, ani kawy nie zrobicie. Jeżeli wszystkie urządzenia macie na prąd, tak, to nagle jest ząb, to jest po prostu koniec, stoicie. Natomiast jeżeli będziecie mieli kilka takich naboi, to wierzcie mi, że te kilka naboi są w stanie nawet Was zabezpieczyć w kwestii zrobienia kawy, herbaty, ugotowania zupy, zrobienia jajecznicy, cokolwiek i tak dalej. I to nie na jeden dzień, tylko mając 3 takie, powiedzmy, kartusze, jesteście w stanie się obsłużyć spokojnie nawet na tydzień. Oczywiście nie życzę Wam tego, żeby ten prąd tam na tydzień Wam wyłączyli, ale jesteście przez ileś dni spokojnie w stanie
sobie. I jeżeli to będzie leżało na półce w piwnicy, to wierzcie mi, że zajmie to dużo mniej miejsca niż jedna opona, a bardzo często w waszej piwnicy, czy w garażu, czy gdziekolwiek jest tyle rzeczy, które totalnie wam są niepotrzebne, a okaże się, że te przysłowiowe 2-3 kartusze mogą wam sprawę tutaj naprawdę załatwić i wszystko to jest koszt rzędu razem może się okazać, że to będzie 100-200 zł i macie temat załatwiony. Ksiądz coś takiego ma? Tak, mam. Pokaże nam ksiądz? Mam. Przyniosę? Tak? Przyniosę. Dobrze, okej. Ale super. Powiem wam naprawdę, temat tutaj i klimat mamy taki leśny. Jeszcze zerkniemy sobie, zobaczymy jak tutaj z temperaturami. Nie wiem, czy dobrze widzę, bo tak odbija. 33 to chyba temperatura wewnątrz. Nie, 3,3 to na zewnątrz. I 68. Wilgotność. Jeszcze tutaj taki rzut okiem raz. Tu mamy. Faktycznie miejsce jest na ognisko. Dobrze. Mamy coś? Przyniosłem? A, okej, ale to ja widzę, że faktycznie tutaj to ksiądz prawdę mówił odnośnie tego, że lubi po lesie chodzić. Lubię po lesie chodzić. Moje ulubione maskowanie Multicam, polski kamogrom. Plecak, czapka, mundury, 2 komplety. Okay. Przeciwdeszczówka w tym maskowaniu. Jakieś miałem grupę serwiolową, Green Angel, Zielone Anioły. No niestety świat pędzi do przodu, ludzie mają swoje rodziny, dzieci, nie mają czasu się tym zajmować. Natomiast ja czasami moich miejscach gdzieś tam biorę jakieś tam ostępy, gdzieś tutaj wokół się błąkamy. Żeby się uważać, bo mam wilki. Przepraszam, co to jest? Zaraz wszystko powiem. Aha, dobrze, okej. Butla, jeden gaz. Zawsze czasami sobie piszę datę. Taka butla wystarcza na około 60 obiadów, żeby ugotować. Można ją kupić w promocjach, nie powiem w jakiej firmie, ale poszukajcie sobie. Wielkość jaka to jest? To jest do 450 gram. Okay. To są największe. Takie pół kilo. Półkilowa prawie tak, dokładnie. Cena? 30 parę złotych. Można kupić na promocji. Najważniejsze, żeby pasował oczywiście tutaj ten gwint. Uniwersalny. Uniwersalny, tak. Bo są 3 bodajże rodzaje różnych. Ja akurat lubię z tym gwintem i z potem gwint sobie kupuję. Czasami jakiś innych firm w ogóle kartusze. Natomiast chodzi o używany gwint. Ale Optimus jest bardzo fajny. Do tego też Optimus reklamujemy teraz. Może Optimus nas uśmiechnie. Coś. Nie, dobra, okej, spoko tam. Zobaczymy, jak mają. Tak. My jako fundacja chętnie przyjmiemy. Coś tam jakby nam tutaj mamy numer konta pod spodem, to mogą nam przelać. Gar 900 ml. Gotowanie na tej butli tego prawie litra wody to jest czas około, zgadnij ile? Tutaj wodę? Nie mam zielonego pojęcia, ale... Minuta 15 sekund. Pół litra, minuta 15 sekund. Nie, prawie litr. Prawie litr? Tak. Ugotowanie wody jest ekspresowe, ponieważ izobutan się pali bardzo. To są oczywiście... Przepraszam, bo to jest izobutan, tak? Propan-butan to się nazywa izobutan, to jest taki skład 75 butanu, 25 propanu. Czyli to jest propan-butan? Propan-butan, tak. W takiej mieszance czasami jest nazywane, jest izobutan napisane, proszę bardzo. Tak. Tak, dokładnie. Bardzo kaloryczne gazy, bardzo kaloryczne, żeby podnieść kaloryczność spalania, żeby wykorzystać tą energię maksymalnie. Mówiłem, duże pozyskiwanie ma energii, radiatorek. Okej, chodzi o to, żeby tutaj po prostu odebrać to ciepło jak najwięcej, jak najszybciej. Na maksa po prostu. To trwa, dzięki temu, co tu jest zamontowane, 15 sekund się grzeje woda szybciej. Dużo? Może mało, ale w sytuacji powiedzmy jednego wyjścia na tydzień w roku, to ta butla starcza na ugotowanie fasoli, czy też takiego słoika, który można sobie kupić, albo czasami robię leczo gotowe, no na cały rok. Bez problemu. Najmniejszego jeszcze z kimś ile tam sprawdzamy sobie. Czyli moment, że taka butla na wychodzenie tam raz na jakiś czas, to no tak, ale jeżeli 60 obiadów, no to naprawdę, no to... 60 razy mogę ugotować tutaj sobie słoik fasoli, który kupię sobie tam, nie wiem, który jest w sklepie, takie pudliszki czy coś innego. Spokojnie, w zupełności wystarczy. To jest pudełko. Można kupić gotowe zestawy, ja nie kupuję gotowych zestawów, ponieważ uważam, że są zbyt drogie. Pudełka wykorzystuję je maksymalnie. Stoperan czasami jest potrzebny w terenie, ale nie używam, powiedzmy, jakoś tam często. Właściwie już nie pamiętam kiedy. I to jest palnik. Palnik, który możecie sobie również podnosić, to jest składany, to jest Tuxa. Bardzo fajny palnik. Przykręca się go na butlę, stawia się gar i się normalnie gotuje wszystko, co się chce. Nie ma problemu. Jest składany, dlatego chciałem go był składany, ponieważ jest efektywny w trzymaniu. Jest tak skonstruowany, że nawet można go podczepić pod spodem
A są tak zwane małe butle, setki, które pasują do gara odwrotnie, do tego wkłada się palnik, zamyka się, wszystko jest w jednym komplecie. Super. Ale są, no setka mała, po prostu na krócej wystarczy, nie może być. Tu można również zamontować sobie oczywiście pod spodem, jak wiecie, cyk, montujemy sobie na butle, no i mamy takie zestawy, które nam się nie zgubi po prostu, to wygląda jest tu pod spodem. Okay. Chciałem jeszcze, to co mówiłeś, takie butle wystarczają na bardzo długo. Ta butla ma gwarancję do 2024 roku. Ta butla już ma 6 lat. Siedziała, już czekała na swoją chwilę. One długo lat wytrzymują, w sensie mają te długie okresy gwarancyjne, więc jest bardzo super. Przyprawy, sport do jedzenia, kolejny sport gotowe. Mamy jakieś krzesiwo do rozpalania, gdy oczywiście nie było prądu, zapalniczki, różne maści. Po prostu korzystam z tego, jak gdzieś tam potrzebuję sobie coś zapalić. Pudełko, jak mi się rozlatuje, kupuję następne, kosztuje 6 zł, więc jest to opłacalne. Natomiast kupienie nowego z różnych firm, będę mówił jakich, no są 200-300 zł, kosztuje, także jest dosyć bardzo nowy. Teraz to jest coś, o czym Ci mówiłem, ten kartusze pasuje, ale się to nie zamyka to do końca, brakuje. To, co Ci mówiłem jeszcze, wiecie, na przykład coś, co mam zawsze, mówiłem, że w samym maskowaniu, coś, co umożliwia przetrwanie. Mamy krzesiwo takie na co dzień do użytkowania, bardzo fajne. To sprzedają na Allegro jakieś tam groszowe sprawy. Chyba jedna z najmniejszych latarek na świecie. Ta małego paluszka jest wyłączona, nie ma paluszków, nie włożyłem, nie jest po prostu potrzebne. Zapałki, to jest butelka wody gazowanej żywiec. Tak wygląda przed rozepchaniem. Tak, bo to jest ten PET taki. Tak. PET. W środku wrzuciłem zapałki, on jest szczelny, można wrzucić go do wody, nie zaleje się zapałki. Zasada jest prosta, korzystam zawsze od początku. Od zapalniczki, jeśli mi się skończy, zapałki się skończą, to dopiero krzesiwo. No chyba, że dla atrakcji kogoś tam uczę tego robić. Mamy to wszystko. Mamy oczywiście na ściąganie, wyciąganie kleszczy, długopis, nóż, malutka apteczka jeszcze w środku i to wszystko jest schowane, jakoś tam bardzo pomocne, potrzebne. Oczywiście w spodniach jeszcze dodatkowo jakiś tam nóż. Natomiast to jest taki mój najnowszy patent. Kupiłem sobie pudełko, jest cały sprzęt do zrobienia kawy latte w terenie. Trzeba tylko mleko. Mamy prąd, mamy wspieniacz, mamy kawę, mamy 2 gatunki kawy, mamy dzbanek do bicia piany, mamy szklanki z grubego szkła, takie, które się tam nie rozlatują mocno, no i mamy małą kawiarkę, która stawiamy na butli. No i powiem szczerze, kawa w terenie, latte czy też espresso do zrobienia, jak to co woli, jest bardzo sympatyczna. Oczywiście czasami gdzieś to mamy w samochodzie, nie nosimy tego ze sobą. Niemniej warto gdzieś to ze sobą czasami też mieć. Trochę luksusu w terenie. Czyli super, bo mamy takie fajne połączenie tego, co bezwzględnie jest potrzebne do tego, żeby powiedzmy dało radę przeżyć. Mało z tym. Taki zestaw, który w ogóle tutaj pokazaliśmy, to tak naprawdę to taki blackoutowy, bo jakby się okazało, że gdzieś tam by coś strzeliło, to nagle okazuje się, że jesteśmy w stanie się powiedzmy obsłużyć i to nie tylko na zasadzie takiej, że przeżyjemy, ale jeszcze nawet w miarę w takich powiedzmy w komforcie możliwości skorzystania z czegoś ciepłego. Z tego panika korzystać, kiedy zabrakło butli w gazie, bo wiemy, że nie ma czujnika, nagle gaz, gotuje się, bo nagle koniec, szybko butla, ciach. Zgadza się, przed wymianą czy cokolwiek, tak? Jest a pytanie jeszcze jest takie, czy ten kartusz można zdjąć i założyć, czy po założeniu raz on cały czas można go odkręcać. Właśnie na tym polega ta różnica, bo są kartusze tak zwane wpinane. No właśnie, bo ja taki mam. Jest wpięty i cały czas, natomiast tego można odkręcać. Wiadomo, trochę syknie, to jest trochę gazu, ale nie ma problemu. Wielokrotnego użycia. Zakręcamy, odkręcamy. Ile razy chcemy, nie ma problemu. Tylko trzeba delikatnie, bo te gwinciki są bardzo delikatne, natomiast nie ma problemu. Wielokrotnie. One służą od 2011 dopiero zużywam 3. kartusz. Także przez tam 12-10 lat gdzieś tam wychodzi. Także dosyć będzie mocno korzystnie, nie? To wygląda. Super. Proszę księdza, bardzo w takim razie dziękujemy za pokazanie nam, jak ksiądz jest przygotowany nie tylko na blackouty, ale nawet na wyjście do lasu. Myślę, że jedno okazuje się, że z drugim nawet wiele ma wspólnego, bo można to wykorzystać nie tylko w lesie, ale również też w domu w sytuacjach jakichś awaryjnych. Można. I rzecz tutaj też najistotniejsza, jeśli mamy jakieś akumulatory,
to jest też mam taką filozofię, nazwijmy w tej materii, próbuję kupować urządzenia, które wykorzystują ten same źródła energii, te same akumulatory. Wiesz, na przykład są latarki, ja mam wszystko jakby zrobione pod kątem paluszków, takich zwykłych paluszków, akumulatory wszystkie kupione i one obsługują latarkę, obsługują nawigację terenową, obsługują nawet czołówkę, obsługują nawet małą latarkę. Wszystkie są pod kątem jednego, żeby w razie braku prądu nie było problemu na przykład z przełożeniem z jednego źródła z latarki na przykład do nawigacji. Co nam będzie potrzebne? Mamy tu prąd, przykładamy szybko. I mi się wydaje, że ta filozofia to jest czasami trudne, bo urządzenia mają różne, dzisiaj akumulatory wiemy, że są różne źródła zasilania. Natomiast wydaje się, że to się sprawdza. Czasami nam to brakowało. Mamy komplet akumulatorów, ubijemy sobie spieniaczem mleko, wrzucimy je do nawigacji, wrzucimy je do latarki, mogą obsługiwać różne urządzenia. I chodzi o to, żeby tych urządzeń, które są pod jedną formą zasilania, jednym akumulatorem, jednym typem akumulatorów, żeby było jak najwięcej w jednym standardzie. Bo jeśli na przykład okaże się, że w jakimś tam urządzeniu coś innego nie naładujemy, a tak możemy przełożyć szybko. I to też w terenie to się bardzo sprawdza, powiem szczerze. Czasami ktoś mówi, już nie mam prądu, dobra, przykładamy z jednego do drugiego, coś tam potrzebujemy, potem czekamy, aż się naładują. Wtedy jakby magazynujemy tych akumulatorów dosyć sporo, tam 30-40 sztuk małych paluszków, no i wtedy zaspokajają nasze potrzeby przez kilka dni. Nie? Chyba że jest to niemożliwe, no to wtedy musi być jakiś inny akumulator, ale generalnie staramy się, żeby to było jedno źródło, takie samo dla wszystkich. Super. W takim razie tak. Bardzo Wam dziękujemy za uwagę. Bardzo dziękujemy, że zostaliśmy zaproszeni i że mogliśmy Wam pokazać, w jaki sposób ksiądz podchodzi do tematu energii i do tematu magazynowania energii, do tematu przetwarzania energii i w jaki sposób jest w stanie zabezpieczyć siebie przed tym blackoutem. Niewątpliwie to też jest fajne, bo to taki może apel do innych tam parafii, plebanii, tak? No bo jakby nawet cokolwiek się... Tak, do wszystkich. Natomiast jakby cokolwiek się działo, to też... żeby to nie było tylko i wyłącznie miejsce, gdzie w straży pożarnej, powiedzmy, jest agregat, tak, i że można się naładować, doładować, tylko że też również są takie miejsca, a jak się coś dzieje, no to wiemy, to stare przysłowie są takie, że jak się mówi, że jak trwoga, to do Boga. Jak trwoga, to do Boga, a my jesteśmy tutaj jak gdyby po to, żeby Wam powiedzieć, pokazywać też również o tym. Jak możemy sobie radzić. Dokładnie. Jak sobie radzić. Trzymajcie się w takim razie i widzimy się na kolejnych odsłonach. Cześć. Cześć Boże.